od dawna chcieliśmy odwiedzić Apulię. Po pierwsze, bo to Włochy. Włochy uwielbiamy. Świetnie się tu czujemy. No i niewiele miejsc jest w stanie przebić włoską architekturę, krajobrazy, kuchnię i przede wszystkim klimat dużych miast czy małych miasteczek. Po drugie, Apulia wydawała nam się przepiękna i jednocześnie trochę mniej turystyczna niż na przykład wybrzeże almafitańskie. Po trzecie, idealnie wpisuje się w naszą estetykę. Wszechobecna biel, kamień i akcenty kolorów w postaci zielonych kaktusów, drzew oliwnych czy okienniczek to ogromna dawka inspiracji. Zdecydowaliśmy się na wylot w pierwszej połowie listopada, bo późną jesienią wszystko jest tu sporo tańsze i jest zdecydowanie mniej turystów. Ale czy to była dobra decyzja? Jesteśmy już we Włoszech i oczywiście nie obyło się bez przygód, dlatego że okazało się tuż przed naszym wsiadaniem do samolotu, że nasz host odwołał nasz nocleg, tak po prostu, bo powiedział, że są tak straszne warunki pogodowe w Bari, w Apulii, w ogóle tutaj w okolicy Ostuni, że on nawet nie chce ryzykować, żeby jechać tam na wieś, gdzie mieliśmy mieszkać, żeby nam szykować mieszkanie. Więc okazało się, że już jak siedzieliśmy w samolocie, że nie mamy noclegu. Teraz chodzimy, szukamy jakiegoś miejsca, żeby usiąść na chwilę i coś zjeść i znaleźć tak naprawdę nowe mieszkanie, w którym w ogóle będziemy mogli się dzisiaj przespać. I jeszcze mieliśmy taki problem przed dosłownie sekundką, że trochę na chybił trafił, wybraliśmy restaurację, bo było w niej po prostu dużo ludzi i wyglądali na lokalsów, ale okazało się, że po wejściu, że serwują tylko 2 dania. Ryż z ziemniakami i muszlami i makaron z owocami morza, a niektórzy z nas chcieli trochę większą selekcję do wyboru, więc musieliśmy uciekać, ale to była taka, słuchajcie, włoska, ja bym powiedziała, jadłodajnia, tak? Tak, taki diner. Takie lokalny diner. A w ogóle tak naprawdę wieje, to znaczy z tą katastrofą pogodą to przesadzili, ale tak strasznie wieje, zobaczcie, co my jesteśmy roztrzepani. Nieopodal włoskiej jadłodajni znaleźliśmy jednak świetną pizzerię. Ta pizza była inna niż taka, jaką zwykle jemy we Włoszech, była trochę cięższa, była bardziej tłusta, ale nie taka za tłusta. Więc no, jak dla mnie to była bomba, to była jedna z najlepszych pizz, jakie jadłem. Ja akurat miałem z 2 rodzajami sera, pamiętasz jak się ten mój ser nazywał? Kurczę, właśnie uciekła mi nazwa, ale pierwszy raz w życiu to słyszałem. Był ten ser taki trochę oscypkowy i naprawdę pyszna ta pizza była. Także jesteśmy po prostu pełni, zjedliśmy po całej i w ogóle była taka prawdziwa włoska pizza, słuchajcie, ona nawet nie była okrągła, tylko jakaś taka jajowata, jak im się tam sypnęło, zrobiło ekstra. No i jak jesteśmy pełni, to możemy iść zwiedzać. Teraz czas na zwiedzanie Bari. Bari to stolica Apulii, ale brakuje tu splendoru, jak na przykład w Mediolanie. Jest za to zgiełki i sporo nieładu. Bari podzielone jest na 2 części, nowe i stare miasto, czyli Bari Vecchio, najlepsze miejsce na spacer. No to zwiedzamy sobie właśnie Bari i muszę powiedzieć, że przy wyjeździe z lotniska to nie robi to wrażenia, dlatego że są same takie wielkie blokowiska, takie obiekty przemysłowe, ale jak się już wjedzie do samego miasta, ono w ogóle to takie stare miasto, to takie centrum, tutaj jest ogromne. W każdą stronę widać po x przecznic, takich wielkich kamienic, które są po prostu przepiękne. Są w przeróżnych kolorach, ale do siebie pasują. Są takie bardzo czarujące uliczki, wielkie aleje, także naprawdę jest super. Idziemy teraz zwiedzać ten taki największy zamek, zaraz się o nim więcej dowiemy i wam trochę opowiemy. Zamek Normanno Sfevo, czyli taki symbol miasta Bari, został w pewnym momencie przekazany rodzinie Sforzów, dokładnie Bonie Sforzy, także można powiedzieć, że przez chwilę był w rękach Polaków. Po jej śmierci trafił jednak z powrotem w ręce króla Neapolu. Królowa Bona Sforza, która wychowywała się w zamku Normanno Sfevo, pochowana została w Bazylice Świętego Mikołaja właśnie w Bari. Jej córka Anna Jagiellonka zleciła mistrzowi florenckiemu Santiemu Gucciemu wykonanie nagrobka, który można oglądać tutaj do dzisiaj.
Jest jeszcze jeden kościół w Bari, który zobaczyć trzeba, chociaż z zewnątrz. To kamienna katedra San Sabito z przepiękną rozetą. W Bari koniecznie trzeba się też przejść deptakiem wzdłuż wybrzeża z widokiem na port. Z Bari wyruszyliśmy do Alberobello, gdzie szczęśliwie udało nam się znaleźć nocleg. No i po trudach i bólach w końcu dotarliśmy na nasz nocleg w Alberobello. No słuchajcie, takie mieszkanie dorwaliśmy, że uhuhu. Jula was teraz zabierze w podróż po naszym apartamencie. Witam Was w naszej kuchni, która jest dość śmieszna. I niestety już jest ciemno na dworzu, dlatego nie pokażę Wam, co się dzieje za oknami. Zrobimy to jutro rano. Pokażę Wam naszą sypialnię, która się znajduje przy kuchni. Mam nadzieję, że się bateria nie rozładuje. Tu jest łóżko. Mamy takie tu fajne podwójne łóżko. Już trochę zrobiliśmy bałagan, ale jest spoko. Mamy takie słodkie okienko. Cóż się przemka czapka, bo bardzo pada. Mamy szafę i mamy łóżeczko. To jest ta kuchnia, o której mówiłam. Taka słodka, tutaj umywalka, kuchenka. Tu mamy lodówkę. O, to jest fajne. I tutaj jest fajne, bo mam tutaj taki piec. Zobaczcie, no naprawdę piec. O Jezu. I tu jest nasz salon ze stołem. A tu jest nasza jadalnia z kominkiem. Ej, a może napalimy? Wow. Z kominkiem. Mamy też łazienkę. Oczywiście. Tutaj łazienkę. I słuchajcie, to co jest totalnie czadowe, to że całe to mieszkanie jest nasze. Mamy swoje prywatne wejście. Tutaj. I mamy też czadowy taras. Zobaczcie, pada tak jak mówiłam, ale przy takiej wspaniałej uliczce mamy nasz apartament za bardzo promocyjną cenę, więc... No bo w sumie to naprawdę nieźle zapłaciliśmy jeszcze jak tak na ostatnią chwilę. Tak. No pięknie, po prostu lepiej być nie może. Tak się źle zaczęło, a kończy się tak dobrze. Więc robimy herbatkę, zrobiliśmy sobie zakupy. Ale nie mamy światła. Wracając do pytania, czy podróżowanie po Apulii w listopadzie to był dobry pomysł. Okazuje się, że tak. To jeden z lepszych pomysłów, na jaki ostatnio wpadliśmy. Kolejne odcinki vlogów z Apulii to tylko potwierdzą, więc wypatrujcie. No to chyba nie tak najgorzej zaczynamy. Wstaliśmy w sumie o 10. To biorąc pod uwagę, że wczoraj spaliśmy godzinę i po tej całej podróży nie jest źle. Także wybieramy się tak trochę bez śniadania, poprzechadzać się po uliczkach Alberobello. Tak i tak jak już wczoraj Wam mówiliśmy, super nam się trafiło, że mamy apartament właśnie w tej miejscowości, tuż przy Starym Mieście, przy tych przepięknych domkach Trullo, które w ogóle są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I wyszło słońce, w nocy był sztorm. Tak, jak wiało. Ale teraz wyszło słońce. I mamy 16 stopni. I zobaczcie, co jest tutaj. Wow. Pięknie. Ja. Wiecie co, no też dobrze trafiliśmy, jak się okazuje, że przylecieliśmy tutaj w listopadzie, dlatego że nie ma tak dużo turystów. I obawialiśmy się, bo to jest naprawdę bardzo turystyczne miejsce, ale wychodzi na to, że może warto zaryzykować. Słuchajcie, podobno z tego co wyczytałam, to w ciągu roku tutaj przyjeżdża 1 000 000 turystów, no to możecie sobie wyobrazić, a na razie jest już w sumie godzina 11, więc nie jest tak wcześnie. Jesteśmy tu praktycznie sami, jakieś pojedyncze osoby się pojawiają, ale jest spokój, można spokojnie pokręcić jakieś filmy, czy porobić sobie zdjęcia i przede wszystkim bez takiego tłumu napawać się tymi wspaniałymi domkami. No i naprawdę nie musieliśmy wstać o 5 rano, żeby móc to wszystko podziwiać i tego doświadczyć, także naprawdę może warto rozważyć takie miejsce też trochę później, po wakacjach. Bello, bello, Alberobello. I choć nazwa miasta nie ma związku ze słowem piękno, nie sposób się nie zachwycić. To miasteczko to symbol Apulii i słynie z rustykalnych domków Trullo. A skąd ta nazwa? Alberobello pochodzi od słów albero, czyli drzewo, oraz bellum, czyli wojna.
ma jakiś związek z bronią wytwarzaną w lokalnych lasach. Wróćmy jednak do Trulli, bo to dla nich tu jesteśmy. Jesteśmy w Alberobello, czyli miejscowości głównie rolniczej, w której przede wszystkim uprawiają oliwki, ale z czego słynie to miasteczko, to właśnie z tych pięknych domków, które są za mną i dookoła mnie, Trullo. To są domki zbudowane z wapienia, bez zaprawy. Kamienie są układane na sobie, zazwyczaj na kształt koła albo kwadratu i na górę kładzie się taki oto piękny stożkowy daszek, również z kamienia. Domki są często bielone, dachy natomiast nie, ewentualnie te końcóweczki. Na dachach domów malowane są znaki hieroglificzne w kolorze białym i w sumie nie do końca wiadomo dlaczego. Ale w Alberobello tych domów jest około 1500 i super jest poprzechadzać się tymi włoskimi uliczkami wśród domów, które zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A skąd w ogóle pomysł na takie domki Trullo? Dlaczego wyglądają tak, jak wyglądają? Otóż w XIII i XIV wieku, kiedy zaczynano je budować, podatki od takich domów murowanych były bardzo wysokie. Ludzie wymyślili więc, jak stawiać domy takie luźno stojące, kamień do kamienia. Można więc powiedzieć, że jest to sposób na unikanie płacenia podatków. Co jeszcze robić w Alberobello? Więcej spacerować. Najlepiej zaliczając na trasie taras widokowy na Via Montenero, przejście w górę Via Monte Passubio aż do miejsca, gdzie widoczna jest panorama z południowej strony miasteczka, a także 2 kościołów, Bazyliki na Planie Krzyża oraz kościoła San Antonio di Padova, który swoją architekturą nawiązuje do domków Trullo. Na koniec dnia warto wybrać się na pyszną kolację do lokalnej restauracji. My zdecydowaliśmy się na Terra Madre, która chwali się własną uprawą organicznych warzyw i owoców serwowanych w restauracji, a ich sztandarową pozycją w menu jest degustacja warzyw z ogrodu. Bari było spoko, Alberobello skradło nasze serca. Nie możemy doczekać się dalszego zwiedzania Apulii, a Was zabieram ze sobą.